Cześć, witajcie w nowym odcinku IT na fali. Dzisiaj razem ze mną jest Szymon Piasecki, head naszego działu DevOps. Cześć, witam. Szymon, opowiedz może na początek z 2 słowa o sobie, a potem przejdę do tematu naszego dzisiejszego spotkania. O sobie krótko, w kilku słowach. Sporo doświadczenia, począwszy od ról technicznych, przez architektowskie w IT, a obecnie w STX-ie od 2019 roku z sukcesem buduję dział DevOps, zespół DevOps. Zarządzam tym zespołem, organizuję ludziom różne fajne rzeczy, rozwijam ten zespół. Super. Mega cieszę się, że dzisiaj dołączyłeś. Myślę, że nie jest to żadnym zaskoczeniem, że z Tobą rozmawiamy przy takim tytule naszego dzisiejszego podcastu, ponieważ oczywiście porozmawiamy o tematach DevOpsowych. Jest to jeden z tych buzzwordów, których teraz ludzie bardzo dużo szukają. DevOps, co to jest DevOps, jak stać się DevOpsem, czym się różni DevOps od dewelopera. Myślę, że te wszystkie tematy dzisiaj poruszymy. I w sumie zacznijmy od początku, czyli jestem bardzo ciekaw, jak z Twojej perspektywy, jak Ty byś zdefiniował, czym tak naprawdę jest dział DevOps, kim są DevOpsi? Okej. To jest bardzo dobre pytanie. Słyszałem je w tym tygodniu już kilka razy. Często też pytają o to nasi klienci, ale nie tylko. To jest też jeden z tematów, które poruszamy na rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami do naszego zespołu. DevOps jest różnie rozumiany przez różne osoby i ile osób, tyle definicji. Zapytałeś, jaka jest różnica między DevOpsem a deweloperem, czy zwykłym Opsem. Przede wszystkim DevOps to jest pewna kultura pracy. To jest otwartość na nowe rzeczy, nowe technologie, na nowe informacje. To jest bezpośrednia współpraca z zespołem deweloperskim i nie tylko deweloperskim, tak żeby zrozumieć produkt, żeby zrozumieć potrzeby klienta, zrozumieć potrzeby deweloperów, żeby zawczasu też podpowiedzieć, nakierować zespół, ale też skonfigurować środowisko w taki sposób, żeby w przyszłości nie generowało to nadmiernych kosztów. No właśnie, czyli tak już przechodząc bardziej do takich obowiązków podstawowych działu DevOps. Jeżeli mamy deweloperów, deweloperzy odpowiadają za pisanie kodu, pisanie różnego rodzaju aplikacji czy portali. Testerzy to testują. Te role są takie oczywiste. Gdzie w tym obrazku są DevOpsi? Część z nas czuje podskórnie, to ma coś do czynienia z serwerami, z postawieniem tego, ale też tak jak Ty mówisz, nie do końca, bo to też jest pewna kultura pracy i tak dalej. Więc jaki jest zakres obowiązków pracy DevOpsów i właśnie czym to się różni od takiego typowego, zarządzania serwerami na przykład? Myślę, że dobrze będzie to opisać na przykładzie takiego typowego projektu, który my nazywamy Greenfield, czyli przychodzi do nas klient, ma pomysł na jakąś aplikację, nie ma własnych deweloperów, nie ma własnych inżynierów opsowych, ma tylko pomysł na aplikację. DevOps jest częścią zespołu deweloperskiego, który tworzymy, przygotowujemy dla takiego klienta. I DevOps odpowiada za zebranie informacji od klienta, od zespołu, głównie w formie warsztatowej albo jakichś takich spotkań, na których ustala się, jak będzie wyglądała architektura oprogramowania, które będzie wykonywane. I DevOps na podstawie tego przygotowuje architekturę infrastruktury, najczęściej w cloudzie, bo teraz wszystkie rozwiązania są większość rozwiązań cloudowe. Przygotowuje się w cloudzie. DevOps przygotowuje wizję, jak takie środowisko powinno wyglądać, z jakich komponentów powinno się składać, jak komponenty powinny być skonfigurowane, żeby środowisko było wydajne, ale żeby też była możliwość łatwego wyskalowania tego środowiska w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba. DevOps wspólnie z deweloperami opracowuje też ideę, w jaki sposób będzie to oprogramowanie wdrażane, czy kolejne wersje oprogramowania będą wdrażane, czy to na środowisku deweloperskim, czy preprodukcyjnym, czy produkcyjnym. DevOps odpowiada również za to, żeby całe środowisko było przynajmniej na tym podstawowym poziomie, chyba że ktoś specjalizuje się w cybersecurity, ale żeby środowisko na tym podstawowym poziomie też było skonfigurowane zgodnie z best practice
dotyczącym security. No i bardzo ważna rzecz, monitoring, czyli jeśli już mamy środowisko, zaczynamy pracować z aplikacją, pojawiają się klienci na tej aplikacji, generowany jest ruch. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak bardzo środowisko jest obciążone, jak to środowisko rośnie w zależności od tego, jak szybko i jak wielu użytkowników aplikacji przybywa. Mamy oczywiście baseline, bo na początku zbieramy te informacje i na podstawie tego jesteśmy w stanie w prosty sposób określić, czy to, co zostało przygotowane, jest OK, czy być może musimy coś wyskalować, a może powinniśmy wręcz jakieś zasoby zmniejszyć po to, żeby niepotrzebnie nie generować kosztów. No i przede wszystkim automatyzacja związana z release'em nowych wersji aplikacji czy feature'ów na środowisku produkcyjnym, ale też preprodukcyjnym, na którym odbywają się testy. Mega dużo tak naprawdę tematów tutaj poruszyłeś, do których będę chciał może trochę wyrywkowo wracać, bo z tego, co powiedziałeś, zarówno w obowiązkach DevOpsów jest przygotowanie, oczywiście przygotowanie infrastruktury, ale także jakby zaplanowanie odpowiednio architektury tej infrastruktury pod to, co budujemy, czyli no widać tutaj współpracę zarówno czy z odbiorcą tej aplikacji, nie wiem, z klientem, czy z zespołem deweloperskim. Potem to, co powiedziałeś, czyli release'y, przygotowywanie release'ów, jakby współpraca z zespołem deweloperskim w trakcie prac deweloperskich, jak i to, co powiedziałeś na koniec, czyli monitoring, przygotowanie jakby elementów związanych z bezpieczeństwem i tak dalej, czyli wszystko, co się dzieje już, gdy te pierwsze, że tak powiem, elementy trafiają na produkcję, czyli zarządzanie też tą produkcją, sprawdzanie, co się dzieje, capacity, o którym powiedziałeś, czyli tak naprawdę DevOpsi są, z tego co też mówisz, obecni w całym cyklu życia produktu, równolegle, a tak naprawdę będąc bardzo często członkami zespołu deweloperskiego. Dokładnie tak. Myślę, że to jest zresztą oczywiście dla tych, co trochę bardziej siedzą w temacie, nic dziwnego, no bo to dev w słowie DevOps nie bez kozery tam jest. Ale to też wzięło się z pewnej rzeczy. Lata temu pracowaliśmy w silosach. Czyli był osobny zespół administratorów sieci, osobny zespół specjalistów od bezpieczeństwa, osobny zespół deweloperów, testerów itd. Okay. Co powodowało pewne trudności. Przede wszystkim nie byliśmy w stanie wypuszczać nowych wersji oprogramowania czy software'u tak szybko, jak byśmy chcieli. Dlatego, że te silosy często nie pachały do siebie jakąś sympatią i były dyskusje i było granie do swojej bramki, a nie do wspólnej bramki, czy nie szliśmy we wspólnym kierunku tak, żeby osiągnąć możliwie szybko i efektywnie założony cel. I DevOps to jest takie wyjście naprzeciw temu, żeby zlikwidować te silosy. I to jest włączenie właśnie tej części opsowej i deweloperskiej jakby w jedną całość, do jednego zespołu. I to się świetnie sprawdza, bo tak jak powiedziałem, DevOps, będąc członkiem zespołu deweloperskiego, w którym są również testerzy, jest product owner i jeszcze inne role, te wszystkie osoby pracując nad jednym projekcie rozumieją ten produkt, wiedzą, do jakiego celu dążą i wiedzą, co jest do zrobienia. Każdy z członków zespołu wie, co jest do zrobienia. To jest typowe podejście scrumowe. To bardzo mocno przyspiesza development i wypuszczanie nowych wersji oprogramowania i nie powoduje tego, że pracujemy w silosach, czyli de facto okupujemy się na swoich pozycjach, robimy po swojemu, nie zważając na to, co inne role w zespole, inne osoby w zespole i na koniec będziemy integrować. Osiągnąć. Dokładnie. Nie? Wiesz co, to też to, co mówisz, naturalnie mi się łączy z tym, że właśnie ta taka praca, o której mówiłeś w trybie klasycznym, tych silosowym i tak dalej, no to jest coś, co możesz zrobić, jeżeli masz klasyczny waterfallowy projekt. Nie? No bo masz elementy, sobie gdzieś tam zaplanujesz, właśnie my sobie pracujemy nad tym, wy pracujecie nad tym, tu jest nasz kafelek, a na koniec zrobimy integrację. Też naturalnie z tego, co mówisz, wynika, DevOpsi musiało to jakby wyewoluować w tą stronę, jeżeli chcemy pracować zwinnie agile'owo, tak? Tak. Jak sobie weźmiemy takiego Amazona, który robi ileś tam release'ów na sekundę, no to nie wyobrażam sobie takich projektów waterfallowych. Trochę odpowiedziałeś też na jeszcze niezadane przeze mnie pytanie, czyli jakie mamy, jakby co nam daje do przodu w porównaniu do tradycyjnych metod, czyli właśnie daje nam to umożliwienie i przyspieszenie rzeczy agile'owych. Naturalna rzecz, która się wiąże też w mojej głowie, czy
nowoczesny DevOps, czy osoba, która idzie w tym kierunku powinna być dobra tak samo we wszystkich tych obszarach? Bo to wiesz, zaczyna brzmieć, że kurczę, musisz być specjalistą od wszystkiego. Dobre pytanie. Teoretycznie wydaje się, że tak. W praktyce to wygląda w ten sposób, że często DevOpsi wywodzą się albo w większej mierze z opsów, albo z deweloperów, ze środowiska deweloperskiego. No i siłą rzeczy mają wyższe kompetencje w którymś z tych obszarów. I tak samo obszarów, na przykład w opsach jest mnóstwo, no bo to jest sysops, dbadmin, network admin i tak dalej. Można być specjalistą w którymś z tych obszarów i można być świetnym DevOpsem, a można też mieć na tyle dużą wiedzę i oczywiście zebrane po drodze doświadczenie z wielu obszarów, żeby dostatecznie dobrze dostarczać usługę DevOpsową dla zespołu. Prawda jest też taka, że usługi cloudowe w tej chwili w dużej mierze wyręczają takich typowych opsów, takich jakich znamy sprzed lat, czyli typowych administratorów. Dlatego, że odchodzi nam warstwa sprzętowa, warstwa sieciowa jest mocno uproszczona, warstwa security, po części już dostawcy usług cloudowych załatwiają ten temat, więc dobrze jest znać teorię, wiedzieć jak to wszystko działa, mieć doświadczenie praktyczne i potrafić to skonfigurować w środowisku cloudowym, ale to wcale nie oznacza, że musisz być jakimś wybitnym specjalistą we wszystkich tych dziedzinach. Jasne. Z reguły jest tak, i to z naszego doświadczenia osób, które mamy w zespole, czy osób, które rekrutujemy, robimy sobie fajne wykreśliki, czy oceniając kandydata, też mamy pewną skalę ocen i na tej podstawie przygotowujemy feedback dla kandydata, ale też kreślimy taki profil kompetencyjny kandydata. I często wychodzi, że albo masz lepsze skille kompetencyjne, czy lepsze kompetencje w obszarze opsowym, albo devowym. Naprawdę niewielu kandydatów takich, którzy godziliby jedno z drugim i z reguły ci kandydaci to są już doświadczone osoby, czy to są doświadczeni DevOpsi. Natomiast sama praca DevOpsa daje Tobie możliwość poznania tych obszarów, w których masz mniejszą wiedzę i zdobycia tej wiedzy. Czyli fajnie też poruszasz temat tutaj rozwoju. Na chwilę to zaparkuję, wrócimy do tego za sekundę, bo to, co chciałem jeszcze podpytać, tak naprawdę z tego też, co mówisz, wynika jasno coś, czego nie widzimy na co dzień tak często, jak powinniśmy chyba, czyli brzmi, że jakby wychodzi, że DevOps powinien być członkiem zespołu deweloperskiego ściśle. To nie powinno wyglądać w ten sposób, że mamy tutaj zespół deweloperski, a tutaj mamy DevOpsów. Dokładnie Tylko tak. jeden z DevOpsów powinien być członkiem może teamu, który się widzi na daily, który jest na retro i jakby, oni wszyscy razem ze sobą powinni pracować. Dokładnie tak i do takiego modelu dążymy. Oczywiście są klienci, którzy mają inne wymagania, ale ten model, o którym mówisz, to jest najlepszy model i to też wynika z naszego doświadczenia. Bo przez ostatnie prawie 3 lata zrobiliśmy trochę tych projektów i widzieliśmy, które metody i formy współpracy na projektach się sprawdzają, a które się nie sprawdzają. I ten model, w którym DevOps jest częścią zespołu deweloperskiego, to jest najlepszy model w mojej opinii. I wracając jeszcze do tego, że DevOpsi mają różne skille i może się okazać, że w ramach tego projektu potrzebna jest jakaś szersza wiedza, na przykład z zakresu baz danych. I ten DevOps ma wystarczającą wiedzę, żeby uruchomić i zarządzać środowiskiem, ale trzeba coś fajnie stuningować. To on też nie zostaje bez pomocy, dlatego że mamy zespół DevOpsowy, w którym są specjaliści właśnie z różnych dziedzin i zawsze można podpytać i poprosić o wsparcie i to też super działa. Czyli takie COE gdzieś tam z tyłu, Dokładnie. to Center of Excellence jest. Wiesz, to jest mega, powiem Ci w ogóle ciekawa rzecz się też rodzi z rozmów, które odbywamy na naszych podcastach. Mieliśmy spotkanie z Łukaszem, który zajmował się machine learningiem, czy z Bartkiem z React Native'u i wychodzi, że w sumie to jest chyba największa zmiana, która się teraz odbywa w tym, jak powinno być wytwarzane oprogramowanie, że zespół musi być multidyscyplinarny, ale nie na zasadzie kompetencji deweloperów w środku, tylko właśnie zespół wychodzi, że powinien się składać z dewelopera, testera. Kiedyś były silosy, tu deweloperzy, tu testerzy. Coraz częściej mamy, tak jak u nas w STX-ie, gdzieś tam te zespoły razem, równoważne role.
wychodzi, że tak samo jest czy z osobami zajmującymi się mobilkami, czy osobami, które zajmują się machine learningiem, czy teraz właśnie DevOpsem. Wychodzi, że jeżeli te wszystkie elementy mamy w projekcie, to w sumie tych wszystkich ludzi powinniśmy wrzucić razem, żeby oni razem pracowali nad różnymi elementami. W związku z tym też trochę oni będą interdyscyplinarni, no bo wiadomo, że jeżeli DevOps Dokładnie. pracuje z deweloperem, to się też trochę coraz lepsi są nawzajem też na krzyż w swoich umiejętnościach. Dokładnie tak. I no często DevOpsi, jeśli nie wywodzą się z tej części deweloperskiej, nie są wybitnymi programistami. Natomiast pracując właśnie w takim setupie, o którym mówisz, sporo mogą się nauczyć. Na pewno potrafią czytać kod i też wnieść sporo cennych informacji i uwag do projektu. To jest w ogóle też mega, jakby wracając do tego tematu, który powiedziałem, że parkujemy, to myślę, że ten moment możemy poruszyć, czyli temat rozwojowy dla osób, które chcą się rozwijać w temacie DevOps. Skoro stwierdziliśmy, że tak, żebyś był idealnym DevOpsem, to w sumie powinieneś mieć bardzo szeroką wiedzę i tak dalej, no to już wiadomo, że ileś lat musisz spędzić i trochę zębów, że tak powiem, stracić na tej pracy. No dobrze, to jak zacząć, jak w to wejść, albo jeżeli zaczynasz, to jak powinieneś się rozwijać? No bo ciężko się rozwijać we wszystkim naraz, żeby być nagle guru od wszystkich technologii. Jak z Twojej perspektywy, jak właśnie Wy pracujecie w zespole DevOpsowym, jaka jest taka, nie wiem, może standardowa ścieżka rozwoju, albo taka polecana przez Ciebie, albo jakieś, wiesz, good tipy dla Ciebie na rozwój, jak Ty pracujesz ze swoim zespołem? Mogę Tobie powiedzieć, z czym musieliśmy się zmierzyć. Potrzebujemy coraz więcej ludzi i musimy tych ludzi zatrudnić. I trudno jest znaleźć na rynku specjalistów, łatwiej znaleźć juniorów. Przy czym juniorzy mają ograniczenia kompetencyjne i to też na rekrutacjach widzimy i postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i właśnie w odpowiedzi na to, jak zacząć. Bo często jest tak, że rozmawiamy z kandydatami, którzy mają jakąś wiedzę z zakresu na przykład administracji systemami operacyjnymi, jakąś podstawową wiedzę z zakresu sieci i innych obszarów i brakuje wiedzy na przykład z zakresu wsparcia aplikacji, czy baz danych, czy na odwrót. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw i zebrać fajne materiały, z których można się uczyć. Te materiały były testowane razem z częścią osób, które zatrudniliśmy, albo w tej chwili jeszcze są w procesie rekrutacji. Powiem szczerze, że ja też na sobie te materiały testuję. Jestem chyba pierwszym testerem tych materiałów. Też starałem się trochę linków do materiałów podrzucić. I to pozwala tym osobom na płynne wejście w świat DevOpsa. Tak jak powiedziałem, oni nie muszą być specjalistami we wszystkich dziedzinach, ale pewną bazę wiedzy powinni mieć. I zdaję sobie sprawę, że internet teraz potrafi dostarczyć bardzo wielu informacji, ale w sposób nieustrukturyzowany. Niektóre materiały są lepsze, inne trochę mniej pomocne, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i przygotować zestaw materiałów z różnych obszarów. I wkrótce ta lista materiałów będzie opublikowana na naszej stronie, tak żeby każdy z kandydatów, potencjalnych kandydatów mógł sobie przejść przez te materiały i powiedzieć, okej, to potrafię, tutaj jeszcze mi czegoś brakuje, ale mam gotową listę materiałów, więc przejrzę je sobie i potencjalnie będę dobrze przygotowany do rozmowy rekrutacyjnej i płynnie wejdę w ten świat DevOpsa. Super, to jest na pewno coś, co podlinkujemy zarówno pod tą rozmową na YouTube, jak tylko się pojawi, jak i myślę, że na naszej stronie kariery, czy na naszym blogu, bo to będzie mega interesujące. No i właśnie też sobie myślę o tym, materiały szkoleniowe, przejrzyj, co możesz zrobić, jak możesz wejść w ten świat i tak dalej. Powiedzmy, no oczywiście masz chłopaków u siebie i dziewczyny w zespole na bardzo wysokim poziomie, ale też wiem, że właśnie aktywnie zatrudniacie osoby z mniejszym doświadczeniem, które gdzieś tam się uczą. Jaki jest taki trik? Bardzo nie lubię tego określenia od zera do bohatera, bo po pierwsze zwykle to nie jest od zera, tylko to już jest zwykle od bohatera, który dołącza i który podejmuje, rękawice, ale właśnie jakie są jeszcze takie triki, żeby się szybko rozwijać, żeby, zdobywać tą wiedzę, umiejętności praktyczne, real life case'y? Jak Wy na przykład w swoim zespole? No bo, dla deweloperów jest trochę mimo wszystko brzmi łatwiej, bo jest bardziej
ogarnięta, że tak powiem, ta ścieżka przetarta. To jest jedna rzecz i deweloperzy są w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że z reguły na projekcie jest więcej niż jeden deweloper. Tak. Jest kilku deweloperów, w projekcie jest deweloper senior, który dzieli się wiedzą z mniej doświadczonymi osobami. W DevOpsie często jest tak, że nawet jeśli DevOps jest dołączony do zespołu, to jest trochę one man army. Myśmy to rozwiązali w ten sposób, że mamy mentorów, z którymi te mniej doświadczone osoby współpracują. I widzimy też, która z osób, które do nas dołączają, jaki ma potencjał. I ten potencjał też jesteśmy w stanie łatwo określić właśnie dzięki pracy z mentorami, bo to też jest zadanie mentorów, żeby w pewien sposób nakierować takiego człowieka na właściwe tory, podpowiedzieć mu, nie dawać gotowych rozwiązań, raczej podpowiedzieć, gdzie szukać rozwiązań, ale też wrócić z feedbackiem do mnie, że ok, tutaj mamy super fajnego człowieka, brakuje mu tego i tego, może znajdźmy coś, co pozwoli mu te kompetencje rozwinąć. A też z drugiej strony, dla takiego człowieka, który się dopiero uczy, wchodzi w ten świat i chce być tym bohaterem, to jest super rzecz, że on zawsze ma kogoś, kogo może zapytać. To nie jest tak, że zostaje sam z problemem i musi ten problem rozwiązać. Może zwrócić się do mentora. To chłopacy są dostępni. Udało się zorganizować tak pracę, że nasi mentorzy mają czas na pracę z mniej doświadczonymi osobami i to się sprawdza, bo powiem szczerze, spod nie ręki, a rąk naszych mentorów no naprawdę kilku fajnych DevOpsów wyszło i sam wiesz, bo pracujemy na tych samych projektach i DevOpsi z mojego zespołu pracują z deweloperami. Nie mogę zaprzeczyć, nie da się od ciebie i wiesz, jak to działa. To prawda. Wiesz co, z jednej strony mam trochę niedosyt tej odpowiedzi i chciałbym ją pogłębić, no bo wiesz, no programy mentoringowe, to, że jest jakiś... Słuchaj, jak rozwinąć juniora? No daj mu seniora, niech się razem uczą i tak dalej. Niby truizm, ale wyłapałem w tej twojej wypowiedzi jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna chyba do podkreślenia. To, że znajdujecie czas, że tak macie zorganizowaną pracę, czyli dobrze rozumiem, że gdzieś tam macie wpisane w wasz zespół to, że część pracy musi być zarezerwowana na to, że się razem, że tak powiem, rozwijamy jako zespół? Tak. Jedna bardzo ważna rzecz. Nie każdy będzie dobrym mentorem. Dobrego mentora trzeba znaleźć i wykształcić, dać mu narzędzia i to też robimy. I to wymaga czasu, ale to się świetnie sprawdza. To jest świetna inwestycja. To, co udało mi się prawie 3 lata temu uzgodnić z naszym szefostwem, to, żebyśmy zainwestowali w to, żebyśmy takich mentorów mieli, żebyśmy mieli gwarantowany czas. Akurat ci mentorzy, czy ten pierwszy mentor, o którym myślę, chciał jeszcze pracować połowę czasu na zadaniach takich technicznych, a drugą połowę czasu może poświęcić na mentoring. I to się świetnie sprawdza. To jest dla nas opłacalne. Teraz mamy kolejnych mentorów, którzy pracują w ten sam sposób. Już jakiś mechanizm współpracy jest wypracowany, ale to nie jest tak, że ci mentorzy spadają z nieba. Musisz też znaleźć te osoby, wesprzeć je w tym, jak być dobrym mentorem. No i chyba najlepszym potwierdzeniem tego, że to się sprawdza, jest feedback od osób, które są w tym programie mentoringowym i mają swojego mentora i mówią, kurczę, bardzo dużo się nauczyłem, mam wsparcie i widzę, jak bardzo się rozwinąłem. Okej, czyli to po prostu musi być całkowicie cały systemowo. Dokładnie to jest systemowo rozwiązane. Okej. Mega mnie to cieszy, bo to pokazuje, że jakby przy odpowiednim zaplanowaniu naprawdę można to jakby zboostować. Wiesz, za tym też idzie na przykład system ocen. Mentorzy wiedzą, jak oceniać osoby, które są w programie mentoringu. To jest jawne, więc wiemy, na czym stoimy. Dobra, widzę jakby tutaj taką poradę też do osób zarządzających takimi zespołami, więc jakby tą wartość. Zastanawiam się, chciałbym też dać wartość dodatkową osobom, które nas słuchają, które wiesz, interesują się tym tematem, same się może rozwijają w obszarze DevOps lub chcą się rozwijać. Takie 2 rzeczy, które mnie interesują, jakby o które chciałbym Cię zapytać, które mam nadzieję, że im też pomogą.
Po pierwsze wspominaliśmy trochę o tym właśnie, cały czas kręci się wokół tego multitalentów i tak dalej. Pytanie pierwsze, kiedy możesz o sobie pomyśleć, albo jakby, że jesteś już seniorem, że wiesz, że dochodzisz do tego poziomu. Z drugiej strony, gdy jeszcze nie jesteś, to co powinieneś zrobić? Na czym powinieneś się skupiać? Czy powinieneś jak najwięcej srok łapać za ogon, czy rozwijać jakąś jedną nitkę, no bo mówiłeś o tych rzeczy, wiesz, w której jesteś dobry i iść wokół tego i kolejne umiejętności nabierać dookoła? Jak to jest z perspektywy DevOpsów? Wiesz co, mogę powiedzieć na przykładzie naszego zespołu, naszego działu. Mógłbym o sobie powiedzieć, że jestem DevOpsowym seniorem, chociaż nie jestem. Ale w moim mniemaniu mógłbym powiedzieć, że jestem. Okay. Dlatego też rozwiązaliśmy tę sprawę systemowo i mamy pewną skalę, do której się porównujemy. Teraz właśnie jest czas, kiedy kalibrujemy też tę skalę z naszymi ludźmi. I powiem szczerze, że to jest super, bo mamy stworzony formularz na podstawie naszych ścieżek rozwojowych, do którego możemy się odnieść w trakcie ocen okresowych, czy przy zatrudnianiu kandydata, żeby mieć jakiś baseline, z którego startujemy u nas w firmie. I potem z czasem na cyklicznych spotkaniach odwołujemy się do tego arkusza i odhaczamy kolejne punkty. Czyli że na tym poziomie seniority, tak, na tym poziomie seniority spodziewamy się, że będziesz potrafił to i to. I super. Masz czarno na białym wskazane, czego oczekujemy, ale też masz czarno na białym wskazane, czego ty możesz oczekiwać od nas, tak żebyś mógł ten poziom osiągnąć. No bo my też musimy jakieś narzędzia dostarczyć, informacje, materiały, mentora i tak dalej. Ale z tego, co mówisz właśnie, tych wytycznych, tego dokumentu, który Ci pomaga i tak dalej, jeżeli dobrze rozumiem, do tego powinien dążyć człowiek, który chce zostać senior DevOpsem, żeby jednak faktycznie rozszerzać swoje kompetencje jakby wszerz coraz więcej. Tak, w wielu obszarach. Dlatego, że ta cała matryca kompetencyjna dotyczy wielu obszarów. Okay. Opsowego, wsparcia aplikacji, security, baz danych, security, sieci, ale również jest bardzo duża część dotycząca takich kompetencji miękkich, które też pomagamy rozwinąć. No tak, no bo skoro musisz ustalić, jaka architektura, jak dopasować infrastrukturę i tak dalej, to znaczy, że musisz się spotkać na pewno z iloma osobami, przedyskutować i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Czyli taki trochę konsultant. Dokładnie tak i nasza skala seniority zaczyna się od juniora przez regulara, regular plus, senior, senior plus ekspert, tech lead. I nie od wszystkich wymagamy tego, żeby potrafili przekazać wiedzę mniej doświadczonym koleżankom czy kolegom. Ale jeśli dochodzisz na przykład do etapu regular plus albo senior i jesteś świetny technicznie i masz jeszcze taką smykałkę, wiedzę, albo my podpowiemy, co warto zrobić i zainteresujesz się tym tematem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wskoczył na poziom wyżej, no bo te kompetencje miękkie są bardzo ważne. A jeśli nie masz takich kompetencji i nie zależy Tobie, żeby to robić, no to nadal nie zamykamy drogi. Możesz być seniorem i skupiać się na tych aspektach technicznych. I również znajdziemy dla Ciebie projekt, znajdziemy miejsce i wszystko działa do tej pory. No, tak to działa u nas. Okej, chociaż ja i tak zawsze będę orędownikiem tego, że miękkie skille warto chociaż na poziomie podstawowym ogarniać. Powiem szczerze, że to jest bardzo ważny element. Powiem przykład. Przykład z ostatnich kilku tygodni. Często klienci, z którymi rozmawiamy i klienci, dla których pracujemy, przygotowujemy oprogramowanie, czy kompletujemy zespół, który będzie przygotowywał to oprogramowanie, klient chciałby porozmawiać z naszymi ludźmi. No i to jak to bywa w developmencie. Często jest tak, że to są introwertycy, ciężko ich przekonać. No to moim zadaniem jako menadżera jest przygotować ich do takiej rozmowy, żeby dobrze na tej rozmowie wypadli, bo często też bywa tak, że osoby mniej doświadczone, z mniejszym doświadczeniem technicznym, ale świetne komunikacyjnie, mające świetne skille miękkie, są preferowane przez naszych klientów niż super specjaliści, z którymi nie można się dogadać. Tak, więc no to moją rolą jest to, żeby
przekazać wiedzę takim osobom w taki sposób i nauczyć ich tego, żeby ta komunikacja była na dostatecznie dobrym poziomie, żeby klient był zadowolony z tego, jak nasi ludzie pracują. I to się sprawdza. I to przykład właśnie z ostatnich tygodni, gdzie zrobiłem spotkanie z zespołem, który miał dołączyć do klienta i wspierać klienta. Przedstawiłem materiały, omówiliśmy, co może się pojawić na takiej rozmowie, przećwiczyliśmy to i nie spodziewałem się, że będą tak świetne rezultaty. Podejrzewam, że gdybym puścił, nawet nie w tej rozmowie, ale w innych rozmowach, ludzi też tak na żywioł, na takie spotkania, no to nie byłoby dobrych rezultatów. Czyli dobrze się tak naprawdę zmurzyć jako zespół przed takim spotkaniem, przygotować trochę, Dokładnie. rozruszać Dokładnie. zespołowo. Okej. Ale to też jest część takiej nauki, trochę jak sprzedawać siebie jako dobrego specjalistę. Bo możesz być świetnym specjalistą, ale nie potrafisz o tym powiedzieć i nikt o tobie nie usłyszy. Zgadzam się, podpisuję się obiema rękoma pod tym. No niestety, jeżeli jesteśmy w tej branży, bardzo często musimy pamiętać, że jesteśmy też pewnego rodzaju konsultantami. Klienci chcą właśnie, tak jak powiedziałeś, często mogą wybrać kogoś, kto ma mniejsze doświadczenie na pierwszy rzut oka, ale ma lepsze skille komunikacyjne, bo po prostu klient będzie miał poczucie, że lepiej mu doradzi. To też jest mega informacja, myślę, dla osób, które chcą się rozwijać, zarówno w tym obszarze, jak i innych związanych z IT. Wrócę jeszcze na koniec do pytania może bardziej technicznego, które może rozgrzeje trochę dyskusję. No, kolejny buzzword, czyli cloud. Cloud, teraz, tak jak sam powiedziałeś, teraz rzeczy się tak robi w chmurze. Jak to my z Łodzi się śmiejemy często, że Zgierz nawet trzyma swoje śmieci w chmurze. Okay. W związku z tym, po pierwsze, czy chmura jest dobra do wszystkiego? I czy można totalnie zapomnieć o klasycznym, że tak powiem, podejściu nieuwzględniającym chmury, gdy chce się być dobrym DevOpsem w dzisiejszych czasach? Na podstawie mojego doświadczenia chmura nie jest dobra do wszystkiego. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach, kiedy startujemy z jakimś projektem, nie mamy własnej infrastruktury, mamy ograniczony budżet i fajnie, bo w chmurze szybko ten projekt wystartujemy, ale musimy mieć świadomość, że za chwilę napotkamy pewne pułapki związane z tym, że będziemy musieli wyskalować to środowisko i będzie kosztowało dużo pieniędzy. To jest jakby pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że firmy często ufają chmurze i temu, że dane w chmurze są bezpieczne, co też nie do końca jest prawdą, bo mamy przykłady, gdzie klienci tracili dane w chmurze. Nadal musimy tymi danymi zarządzać, nadal warto mieć backup jeszcze w innym miejscu. Przykład pożaru w jednym z data center, jednego z dostawców chmurowych. Myślę, że sporo osób słyszało o tym przykładzie. Jeśli znasz on-premise, czyli potrafisz budować środowisko poza chmurą, to w chmurze też zbudujesz. Bo tak naprawdę komponenty pod spodem są te same, troszeczkę inaczej nazwane, czasami troszeczkę uproszczone, na przykład nie wszystkie opcje są dostępne, ale będąc dobrym opsem, nie cloudowym, na pewno bardzo szybko staniesz się dobrym opsem cloudowym, bo to jest kwestia nauczenia się jakiegoś narzędzia, konkretnej terminologii, która jest przypisana do konkretnego dostawcy chmurowego. Okej, jasne. No to teraz pytanie, którego się na pewno bałeś. Wiesz, ja się boję wielu pytań od Ciebie. Amazon, Google czy Microsoft? Czyli która technologia jest najlepsza? A jakie Pan sobie życzy? Co Pan sobie życzy? No właśnie. Jakieś główne różnice? Jak to w ogóle wygląda taka dyskusja z Twojej perspektywy? Gdy przychodzi klient i mówi, OK, bo ja nie wiem, tak? Nie wiem, w którą technologię iść, co byście doradzili. Czy to ma jakieś głębsze znaczenie z perspektywy możliwości, czy to jest tylko kwestia wybrania dostawcy, który tak naprawdę dostarczy tą samą Pierwsza rzecz, czego drogi kliencie oczekujesz? Jaki chcesz mieć efekt końcowy? Dlatego, że niektóre narzędzia lepiej działają w jednej chmurze, takie specjalistyczne narzędzia, lepiej działają w jednej chmurze, inne w innej chmurze. I bardzo często klienci, którzy są klientami tak zwanymi ML-owymi,
machine learning korzystają z chmury Google'a, bo tam po prostu te narzędzia są jakby od podstaw tworzone dla machine learning. W Azure to znowu część klientów ma już część środowiska w Azure, czy korzystają z technologii Microsoftowych, więc dla nich Jest to wygodniej naturalne. jest Azure, chociażby ze względów licencyjnych. Jasne. AWS, uniwersalne środowisko, też ma swoje zalety i wady. Trzeba przeliczyć koszty, bo też są pewne różnice między tymi dostawcami. Ciekawy przykład, jeden z naszych klientów z Wielkiej Brytanii, część środowiska ma w AWS-ie, ale na przykład bazę danych akurat Microsoftową, MS SQL ma w Azure ze względów licencyjnych. Okej. Bo jest tańsza licencja, poza tym i tak korzystają z O365 i innych narzędzi ażurowych, więc u nich to jest lepsze rozwiązanie. To zawsze są indywidualne decyzje. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, która chmura jest lepsza. I to, co też powtarzamy z naszymi ludźmi w naszym zespole, z naszymi rekruterami technicznymi, mentorami, jeśli znasz jedną chmurę, to bardzo szybko nauczysz się innej, bo to są bardzo podobne technologie, troszeczkę inaczej opakowane, troszeczkę inaczej nazwane, ale pod spodem jest to samo. No nie czarujmy się, pod spodem też są serwery, też są jakieś systemy i czy jakieś zasoby plikowe storage jest nazwany w Azure jako blob, czy w AWS-ie jako S3, to przecież nie ma żadnego znaczenia. Działa to bardzo podobnie. Jasne. Okej. Dzięki też za to. W takim razie przeszedłbym już do podsumowania naszej rozmowy dzisiejszej. Wynika z niej, że po pierwsze obszar DevOps brzmi mega ciekawie dla osób, które chcą się wszechstronnie rozwijać, które miały styczność jako deweloperzy, czy właśnie jako opsi z tym. Wychodzi, że powinniśmy, my na pewno jako kadra zarządzająca, ale też osoby, które budują takie jednostki, startupy, powinni myśleć o DevOpsach jako o członkach zespołu deweloperskiego, który jest samostanowiący, który sobie poradzi, szczególnie w środowisku projektów zwinnych. Co do rozwoju, też tak jak mówisz, tak, dobrym pomysłem jest rozwijać się szeroko Tak. w różnych aspektach. A co do samych, jakby oczywiście proces mentoringowy dobrze do tego ustawić, a co do samej technologii, jak to zwykle na którymś etapie dyskusji, technologia jest wtórna, ma nam umożliwić to, co chcemy zrobić, a nie zdeterminować nasze wybory, że bierzemy tą technologię, to będziemy to robić tak lub inaczej. Dobrze, Widzisz, rozumiem? to co powiedziałeś, to jest świetny opis DevOpsa. Technologia jest wtórna. Otwarta głowa, postawiony cel i dążenie do tego celu. Masz różne narzędzia, które możesz użyć do osiągnięcia tego samego celu. Prosty przykład, narzędzia do CI/CD, no możemy z marszu wymienić co najmniej 5. I jeśli znasz jedno, to inne poznasz bardzo szybko. To jest 2 tygodnie i całkiem biegle jesteś w stanie posługiwać się innym narzędziem, więc nie zamykamy się na jakieś konkretne narzędzia. Raczej na to, jak wygląda workflow, jak pracuje, jakie zadania ma realizować takie narzędzie, a już sama kwestia techniczna, jak co, gdzie skonfigurować, ma znaczenie drugorzędne, bo to można w każdym momencie nadrobić i tego się nauczyć. Mega, mega. Dzięki w takim razie za tą rozmowę. Czyli możemy podsumować ten odcinek jednym najważniejszym hasłem. Chcesz być dobrym DevOpsem? Najważniejsza jest otwarta głowa i reszta w takim razie. Reszty nauczymy, to też trochę teraz pewnie zdradzę, jakie mamy plany, ale przygotowujemy, już jesteśmy naprawdę nieźle zaawansowani z tymi przygotowaniami, kurs dla takiego DevOpsa juniora, który do nas dołącza, tak żeby dostał zestaw narzędzi, które na co dzień wykorzystujemy, czy technologii, które na co dzień wykorzystujemy i w ramach 2- czy 3-tygodniowego kursu, pracując bardzo blisko z mentorem, był w stanie przygotować się do tego gładkiego wejścia na projekt. Super. To myślę, że też będzie mega interesujące. Też materiały, o których mówiłeś, które będziemy linkować. Myślę, że to będzie też ciekawa rzecz dla osób, które nas dzisiaj wysłuchały, więc mam nadzieję, że to nam się jak najszybciej uda podlinkować. Dzięki, Szymon, za rozmowę Dziękuję dzisiaj. również. Było mi miło.
A Was zachęcam do śledzenia naszych kolejnych podcastów. Jeszcze dużo ciekawych tematów przed nami. Dzięki. Dziękuję, cześć.